Nawiedzenia i paranormalne fenomeny często rozpoczynają się bez żadnej przyczyny. Po prostu pojawiają się w naszych życiach z dnia na dzień, a my jesteśmy skazani na nierówną walkę z tym, czego nie widzimy i tak naprawdę nie znamy. Jednak nawet jeśli znajdziemy się w sytuacji złej, to zawsze może być jeszcze gorzej. Zupełnie tak jak w przypadku tej zatroskanej matki, która pewnego dnia zauważyła, że coś dziwnego zaczęło dziać się w pobliżu jej młodych córek. Wszystko zaczęło się od tego na pozór zwykłego nagrania pochodzącego z kamerki zamontowanej w dziecięcym pokoju. Wiele osób, widząc to nagranie, stwierdziło, że to jedynie dziecko rusza nogą, ale Ann, matka, za sprawą swojej intuicji dobrze wiedziała, że dzieje się coś dziwnego. I jak szybko się okazało, kobieta miała rację, bo już zaledwie kilka dni później miała miejsce kolejna podejrzana sytuacja. Gdy jedna z córek smacznie spała, druga, młodsza, w pewnym momencie zdaje się odwracać i z kimś rozmawiać. Jednak problem polegał na tym, że według zatroskanej matki w pokoju dzieci nie było wtedy nikogo oprócz nich. Jeśli tak, to kogo lub co widziało wtedy dziecko? To niestety wie tylko i wyłącznie sama dziewczynka. Niemniej wystarczyło zaledwie kilka dni, aby okazało się, że do ich domu naprawdę wprowadziło się coś, czego nie powinno w nim być. Pewnego wieczoru, gdy w domu nie było nikogo z rodziny, kamera ustawiona w salonie zdołała uchwycić coś ciężkiego do wyjaśnienia. Ciemna postać lub jakiś cień staje się widoczny na kilka sekund. Co ciekawe, cokolwiek to jest, znajdowało się w korytarzu zaraz obok schodów, które prowadzą właśnie do pokoju dziecięcego. I o ile do tej pory sytuacje były związane z dziwnym zachowaniem dzieci, czy właśnie z podejrzanymi cieniami, to po pewnym czasie cokolwiek to było, zdołało zyskać na sile, a aktywność stała się dużo bardziej zauważalna. Przeróżne przedmioty znajdujące się w domu zaczęły się poruszać, ale zwykle działo się to tak nieoczekiwanie, że trudno było to nagrać. Ale na nasze szczęście pewnego dnia udało się jedną z takich sytuacji uchwycić na nagraniu. Okay. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god, oh my god! Okay. Oh my god, I told you. Okay. Oh my god! I'm not crazy.
Co ciekawe, podobna sytuacja powtórzyła się niewiele później, a tym razem to dziwne zachowanie psa zaniepokoiło kobietę. Zwierzę wydawało się przestraszone i przez cały czas bez ruchu wpatrywało się w jeden konkretny punkt. When you hear noises, sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets turned on. It's really creepy. Who's it, Lucy? Who is it? I'm probably gonna go live as soon as John gets home so that I'm not scared while I'm recording. I don't touch it. It's just the cat box. Yeah, I'm gonna go live as soon as John gets here because I'm creeped out. To wygląda tak, jakby to, co zaczęło się od dzieci, całkowicie zmieniło swoje nastawienie i stawało się bardziej aktywne dookoła niej samej. Wygląda na to, że sytuacja w jej domu w dalszym ciągu się rozwija, a zjawiska, mimo że nie są zbyt częste, to cokolwiek to jest, w dalszym ciągu znajduje się w ich domu. W tym momencie pozostaje nam jedynie czekać na to, czym kobieta podzieli się z nami w przyszłości. Jedną z największych zagadek związanych z nawiedzeniami i paranormalnymi zjawiskami jest właśnie to, że potrafią zacząć się nagle i bez żadnej przyczyny, a to, co widzieliśmy przed chwilą, wcale nie było wyjątkiem. W podobnej sytuacji znalazł się Blake, gdy pewnego dnia wraz z żoną zdali sobie sprawę z dziwnych odgłosów dobiegających z piwnicy ich domu. Odgłosów takich jak przestawiane rzeczy, kroki, a nawet przytłumione głosy. Problem jednak polegał na tym, że nikogo nie powinno tam być. Okay, TikTok. So, my power is out at the moment in the basement. And I swear I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. Laundry room still has power, so that's good. But the rest of the basement's power is completely out, which is very strange. Czy udało wam się to zauważyć? W momencie, gdy mężczyzna schodzi po schodach i wchodzi do piwnicy, jesteśmy w stanie dojrzeć stojącą w pomieszczeniu niemal całkowicie czarną postać. Autor nagrania, jak sam zresztą przyznaje, nie widział wtedy w pomieszczeniu nic nadzwyczajnego. Co więcej, zaniepokojony komentarzami od ludzi, natychmiast poszedł to sprawdzić i przy okazji pokazać ludziom, że nie było tam nic, co mogło taki cień stworzyć. I to właśnie wtedy doświadczył czegoś naprawdę przerażającego. TikTok. I'm gonna show you guys this basement. And all the creepy stuff that's been happening here. This is the bathroom I passed earlier, where there was some shadow figure standing, supposedly. I've watched it. It's creepy.
That's creepy. But anyway, there is nothing in here to make a shadow stand at all in this bathtub. That's to the pipes outside. Bathtub, shower, have a window right here. What the was that? Gdy wydawało się, że wszystko jest już w jak najlepszym porządku, na szklanej szybie pojawiło się coś, co do złudzenia przypominało rękę, a co gorsza, rękę dziecka. Jednak gdy Blick szybko zajrzał na drugą stronę, nie było tam nikogo. Co więcej, nie wyglądało na to, że cała sytuacja zmierza ku końcowi, a dziwnych zdarzeń było coraz więcej. On TikTok, we're back in my basement. My fiance has been hearing some noises down here, water running. Actually, this door's been moving, so it's been kind of creepy. I'm really not sure what I'm looking for. A lot of you guys want to know I don't have electric. I do have electric down here. We just had the power off in this main room because it was getting remodeled. We still have the breakers on for the laundry room and for the bathroom. I'll show you guys the bathroom now. It still has water, or not water, electric. It has water too, hopefully. But yeah, it actually has a nice, very bright light. It actually has a light up here that also works, so that's awesome. Those doors, as you know, that's my pantry, that's my, that's water running. What that is. Okay. Yeah, we're not. I znowu, kolejna sytuacja, gdy mężczyzna wydaje się być całkiem sam, a jednak miało miejsce coś, co ciężko jest wyjaśnić. Tak więc, czy wszystko to, co widzieliśmy, tajemnicza cienista postać, przerażające doświadczenie z ręką, jak i samoczynnie odkręcająca się woda, to wynik jakiegoś poważnego nawiedzenia? Czy może wszystko to nic więcej niż sprytnie przygotowane przedstawienie specjalnie dla publiczności z TikToka? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Ale czasami zdarzają się nawiedzenia, przy których ich przyczyna jest całkiem jasna. Zupełnie tak jak w przypadku autora profilu Jack-O-Lantern Stories, który od wielu lat zwiedza nawiedzone miejsca i przy okazji kolekcjonuje przeróżne przedmioty w nadziei, że trafi na coś naprawdę nawiedzonego. I wygląda na to, że tym razem, po wielu latach, w końcu mu się udało. Co ciekawe, pomimo swojej imponującej kolekcji, nigdy nie doświadczał żadnych paranormalnych zjawisk w swoim domu. Ten stan rzeczy uległ jednak zmianie po tym, gdy wszedł w posiadanie pewnego starego obrazu. Obraz przedstawia centrum starego angielskiego miasta, a jak głosi legenda, zaraz po zakończeniu swojego dzieła autor odebrał sobie życie. I nie minęło wcale dużo czasu, a mężczyzna przekonał się na własnej skórze, że wraz z obrazem przyniósł do domu coś jeszcze. Can you hear banging coming from downstairs? It's woke me up this morning. But there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? W tym przypadku aktywność była niesamowicie silna od samego początku i cokolwiek to było wcale nie ustępowało, a wręcz przeciwnie, bo kolejne dni przyniosły mężczyźnie kolejną porcję mocnych wrażeń. Some bizarre things are going on in here. I fell asleep on the couch this afternoon. I can hear strange banging noises and there's like child's fingerprints on the mirror. See, can you hear it? This is the frame that's previously caused us a bit of trouble. Oh, do you know, I can almost see my breath. It's gone icy cold in here. Freezing. What the fuck? What the fuck? So not only am I dealing with the candles blowing out on the road and the fucking cornflakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You alright, mate? What you doing? There's nothing there. Don't go out there. Fuck, don't go. Stay here. I'm not following you out there. I don't know what on earth is going on in this house today. As you can see from those clips as well, the cat's acting really strange. He's been doing that for ages now. Looking around the room, darting back and forth like that. Then, as you could hear as well, there was like banging noise in the kitchen and both of them ran out there.
when I've gone in after it, there's nothing there. I don't know what the hell is going on in this house. There's been nothing for ages, nothing at all. But just today, there's been an atmosphere as well. Something's changed. I'm staying upstairs until my partner gets home because it's terrified me, to be honest. W tym wypadku nawet znajdujące się w pomieszczeniu koty zdawały się reagować na coś, czego ani autor nagrań, ani my nie byliśmy w stanie zobaczyć. Tajemnicze odgłosy, poruszające się samoczynnie przedmioty, czy nawet odcisk niewielkiej ręki na lustrze. To wszystko wskazuje na typową zabawę poltergeista, czyli złego ducha, który czerpie siłę z ludzkiego strachu. Co ciekawe, zjawiska nie występują cały czas, ale pojawiają się nagle, a zaraz po tym przez jakiś czas panuje spokój. Z tego co zrozumiałem, to autor nagrań zdecydował się zachować przeklęty obraz w swojej kolekcji, więc prawdopodobnie możemy spodziewać się więcej paranormalnych doświadczeń w przyszłości. W tym momencie pozostaje nam jedynie czekać. A teraz coś nieco innego. Nagranie pochodzi z nieznanego źródła, ale to co rzuca się w oczy zaraz na początku to to, że jego autor zachowuje się dość nerwowo. I być może to nie byłoby wcale takie dziwne, gdyby nie to, w jakim miejscu się znajduje. Zobaczcie sami. What is that? Nie wiemy, kim są autorzy nagrania, nie wiemy, gdzie byli, ani dlaczego znaleźli się w takim miejscu. Wiemy jednak, że prawdopodobnie usłyszeli dobiegające z ciemności dźwięki. Dźwięki, których, jak się okazało, źródłem było to coś. Bo co to mogło być? Jakaś kryptyda? Wiedźma? A może ktoś widział, że spędzają noc w lesie i postanowił sobie z nich zażartować? Wielka szkoda, że nie znamy źródła tego nagrania, bo być może moglibyśmy dowiedzieć się o tej sytuacji nieco więcej. Fiazek to kanał, na którym znajdziemy przeróżne treści, ale głównie urbexy i odwiedzanie potencjalnie nawiedzonych miejsc. Pewnego razu grupa udała się do opuszczonego prosektorium, które jest dość popularne wśród badaczy zjawisk i mieści się w północnej części kraju. I mimo, że śledztwo zostało przeprowadzone w dzień, a nie w nocy, gdy aktywność jest na pewno dużo większa, to i tak udało im się doświadczyć czegoś naprawdę trudnego do wyjaśnienia. Ktoś tutaj, został być może odłudzony, dostał tutaj chyba młotkiem po głowie, zostawili go gdzieś tutaj w tych rejonach na śmierć, a później w ciało. Takie miałeś odpowiedzi? Znaczy, gdzie ja jestem, młotek niebezpieczny. Ja wiem, że pani jeszcze zapalone światło, ale już po tylu latach, co ja siedzę w tym, to już takie źródło światła, co jest tutaj, to mi wystarczy. Żałosne. Dołączamy do reszty, czekamy aż oni dokończą, szukamy stołów. I jedziemy dalej. Uwaga. Widzisz to? Tak. I cały czas byliśmy we dwójkę. A weź nie świeć, nie świeć na to. Teraz widać dokładnie taką Dopiero w tym miejscu długą odczuł pieczenie. szramę. Pieczenie odczuł w tym Normalnie miejscu. w tym miejscu idzie A szram. tam jeszcze w tamtym No to piecze. Szukamy czego? Stołów. Stołów, tak. Wydaje mi się, że znalazłem taki... Jakiś czas po tym, gdy się rozdzielili i jedna z ekip przeprowadziła sesję EVP, jeden z nich doświadczył piekącego bólu, a po chwili na jego ręce dało się zauważyć duży ślad jakby po zadrapaniu, który, jeśli wierzyć autorom nagrania, pojawił się dosłownie znikąd. Oczywiście nikt nie miał pojęcia, co mogło być przyczyną tego, co się stało, ale jak okazało się niewiele później, potencjalny sprawca mógł być przez cały ten czas zaraz obok nich. Dobra, pytanie pierwsze, czy ktoś tutaj jest z nami? Jest nas tutaj troje teraz. Czy jest ktoś tutaj z nami?
Czy to ty rzuciłeś czymś na dole? Gdzie jest Konrad? To nie był on, ci się tam Gdzie jesteś? Sama pozycja. Zachowaj ostrożność. My żeśmy coś złapali, coś rzuciło kamienie podczas Ja myślę, że to kolację. Ja też myślałem, że on tam... Słyszałem kroki tu na dole. Ja słyszałem rzucenie. To też słyszałem. Słuchaj, jesteśmy tutaj wszyscy oprócz ciebie i to nie były kroki, to był rzut kamienia. Uwaga, zaczynamy. I co? I koniec? Czekaj. Nie ma to jazdy. To co, całe się nie nagrało? A co tak dziwnie zrobiło hałas? Co to jest? Ty, co to było? Następna sesja EVP również przyniosła rezultaty. Najpierw jakby w odzewie na padające pytania coś zaczęło rzucać kamieniami i choć to mógł być efekt rozpadającego się budynku, tak nieco później na nagraniu z dyktafonu możemy usłyszeć ciężkie do wyjaśnienia warczenie, którego nie było słychać na żywo. A takie EVP uchwycone na nagraniu może wskazywać tylko na jedną rzecz, na coś naprawdę złego. Ciężko sobie wyobrazić, jak przebiegłoby ich śledztwo, gdyby zdecydowali się przeprowadzić je w środku nocy. Chociaż to być może i lepiej, dlatego że nocne śledztwo mogłoby się dla nich skończyć naprawdę źle. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dziękuję również wszystkim członkom alpakowego kultu. Ich piękne imiona możecie właśnie w tym momencie podziwiać na ekranie. To są właśnie ludzie, którzy sprawiają, że gdzieś tam na świecie małe alpaki radośnie się uśmiechają. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już niedługo w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.